Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na 100. już odcinek Zabytków Techniki. Nie ukrywam, że niczego szczególnego z tej okazji nie planowałem, ale już wiem, że będzie to materiał bardzo długi. Są też pewne symptomy, które pozwalają przypuszczać, że dla wielu z Was okaże się ciekawy, a może nawet wyczekiwany, bo na wiele tematów, które zostaną dzisiaj poruszone, rozmawialiśmy już nieraz i nie w jednym gronie. O specjalny wydźwięk tego materiału zadbali ludzie, z którymi miałem już okazję zetknąć się w przeszłości, z którymi współpracowaliśmy przy wielu odcinkach Zabytków Techniki. Otóż pewnego dnia odezwał się do mnie pan Adrian Krupowicz z firmy Unitra, tej nowej, współczesnej Unitry, z informacją, że szykuje coś specjalnego na nadchodzące w Monachium targi i że może to być też ciekawy temat właśnie na 100. odcinek na tym kanale. Tak sobie też myślę, że w tym projekcie od samego początku swoje palce maczał pan Paweł Cendrowicz, którego mieliście okazję poznać przy okazji odcinków z Łodzi. A o co chodziło? Otóż pan Adrian postanowił wyremontować i przywrócić do życia egzemplarz szafy grającej, właśnie wyprodukowanej w łódzkiej Fonice i uczynić go atrakcją targów w Monachium. Tak się też stało. W efekcie do życia wróciły 2 egzemplarze, a jedna z tych szaf rzeczywiście wzięła udział w targach w Niemczech i ponoć wzbudzała tam spore zainteresowanie. Natomiast pan Paweł Cendrowicz zadbał, żeby w naszym spotkaniu już po targach i podczas prezentacji tych szaf obecni byli konstruktorzy z Foniki. Więc bohaterami dzisiejszego odcinka będą panowie Jerzy Wojtas, konstruktor i szef działu rozwoju w Fonice, oraz pan Ryszard Dziworski, konstruktor, który pracował przy szafach grających właśnie. Nie chciałbym jakoś przedłużać tego wstępu, bo materiał jest naprawdę bardzo długi. Jedno tylko słowo podziękowania dla Muzeum Techniki i Motoryzacji w Otrębusach i jego właścicieli, państwa Mikiciuków, ponieważ okazało się, że w ich zbiorach znajduje się właśnie taka szafa grająca z Foniki, bardzo ciekawy i rzadki egzemplarz, a ja miałem możliwość nie tylko obejrzeć tę szafę, ale też ją sfilmować i włączyć do tego materiału, więc bardzo dziękuję. Jednocześnie zapraszam wszystkich do odwiedzenia tego muzeum. Jest tam naprawdę wiele ciekawych eksponatów. Zachęcam też do oglądania tego materiału do samego końca, a warto oglądać do końca, bo to będzie nie tylko rozmowa z konstruktorami, ale też będzie opowieść pana Adriana o perypetiach związanych z tą rekonstrukcją, odbudową szaf, w ogóle z samymi szafami i jakimiś ciekawostkami technicznymi. Na sam już koniec będzie też pewna rzecz w ogóle nie związana z szafami, ale z gramofonem Adam i jego napędem, pewnymi odnalezionymi artefaktami, więc oglądajcie do końca. I jeszcze tylko pochwalę się jedną rzeczą, ponieważ otrzymałem prezent z okazji 100. odcinka Zabytków Techniki. Jest to płyta wydana przez Unitrę. Nie odsłuchałem tylko dlatego, że jest to płyta z sygnałami testowymi, więc rzecz bardzo przydatna, bardzo ciekawa i unikatowa, bo z dedykacją podpisali się nie tylko panowie z Unitry, ale też wszyscy goście naszego odcinka. Bardzo serdecznie dziękuję. A wszystkich zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, czyli
18 czerwca 2025 roku nagrywamy kolejny odcinek Zabytków Techniki, tym razem 100, także jubileuszowy. Witam gościa, który już przybył, czyli pana Jerzego Wojtasa, znanego Państwu ze wcześniejszych odcinków. Drugim gościem będzie pan Ryszard Dziworski, który w tej chwili jedzie z Lublina pociągiem i przybędzie na spotkanie. Spotkanie nie będzie odbywało się w Łodzi, tak jak zawsze, tylko w siedzibie firmy Unitra, gdzie będziemy omawiali szafy grające, których ze względu na kruchość sprzętu, ciężar, ciężko było dowieźć do Łodzi. Lepiej jest jednak pojechać nam i łatwiej do Warszawy. Chodźmy panowie. Już jesteśmy w Warszawie w firmie Unitra. Pan Dziworski dotarł z Lublina, także jesteśmy w komplecie. W tej chwili ja kończę swoją rolę gospodarza tutaj odcinka, a przejmie ode mnie tą rolę pan Adrian Krupowicz z firmy Unitra. A ja będę czuł się gościem, tak jak i panowie Jerzy Wojtas i Ryszard Dziworski. Cieszę się, że jesteśmy w komplecie, tym bardziej, że mamy wyjątkową sytuację, bo to jest 100. odcinek i tak naprawdę to mamy urządzenia te klasy popularnej, które prezentowaliśmy wcześniej, omawialiśmy, mamy nowe urządzenia, ale dzisiaj najważniejsza rzecz, omówimy urządzenie wyjątkowe, czyli omówimy szafę grającą, produkt, który tak naprawdę niewiele krajów mogło się poszczycić, że robiło takie zaawansowane urządzenia. I tu to będzie właściwa treść odcinka. Teraz zapraszam na wycieczkę, idziemy oglądać zakład. Czyli idziemy do naszych Zobaczymy, tak. Wszyscy byli widoczni. I co, jeżeli chodzi o te rzeczy, no to... To w takim razie możemy zacząć, tak? To chyba zaczyna się teraz ta część najciekawsza, czyli zaczynamy w ogóle od pomysłu i jak to się zaczęło. Szafa gra, jak to mówią. Dokładnie, także no, myślę, że tutaj to nie moja rola opowiadać, bo ja tylko się jakby zainteresowałem historią już w czasie bieżącym, także jestem ciekaw, też się pewnie dużo ciekawych rzeczy dowiem. Podejrzewam, że to powiedzenie, takie szafa gra, popularny zwrot, powstał na skutek właśnie działania szaf grających lub, jak to właściwie prawidłowo się nazywało, automatów muzycznych. Początek automatów muzycznych sięga roku 60., tak jak tutaj pan Dziworski właśnie opowiadał, bo w katalogu Unitry Foniki, który z 70 roku, na dwóch różnych stronach są dwie sprzeczne właściwie informacje. Na jednej podają w 70 roku, że produkcję rozpoczęto automatów muzycznych 10 lat temu, więc w 60 roku. Natomiast dwie strony dalej jest napisane, że pierwszy prototyp powstał w 62 roku. Więc tutaj jest jakaś rozbieżność dat, ale jak się okazało, prawdopodobnie nie, ponieważ ten pierwszy prototyp powstał na FIS w Zakopanem w 60 roku, z tego co wiem od pana Misiewicza. I tą informacją, że tak powiem, mogę się podzielić, bo tej wiedzy też nie mam, bo ja w tym czasie miałem 14 lat. Jeszcze nie pracowałem w Fonice, ale później jak pracując z panem Misiewiczem, to właśnie tak powiedział, że pierwszy egzemplarz został wystawiony na FIS. Było to takie polityczne, powiedzmy, zagranie w tym czasie. I być może, że produkcję rozpoczęto dopiero na szerszą skalę w roku 62 i to jest bardzo prawdopodobne.
No, tak. No i w ogóle automaty muzyczne to już powstały pod koniec XIX wieku, tam jakieś na zasadzie tubowego i tak dalej, ale oczywiście to nie były chyba jeszcze na pieniądze, tylko tak się przyjmuje. Na pewno takim wiodącymi producentami to były 4 takie wielkie firmy amerykańskie, które już od przedwojny zaczęły produkować automaty. I to był Wurlitzer, Rockola, Seeburg i EMI. Dlaczego automaty? Ja ze swojego dzieciństwa pamiętam, że w końcówce lat 60. właściwie w każdej restauracyjce, kawiarni, to wieczorami w soboty, w niedzielę były organizowane dancingi, ponieważ był to złoty interes, bo do muzyki musiała być dopłata do rachunku, czyli tak zwany ekstra dodatek za to, lub w ogóle płaciło się wejściówkę. Więc to był dodatkowy zysk dla przedsiębiorstwa takiego gastronomicznego. A z drugiej strony, jak ja pamiętam, w mojej okolicy, w promieniu powiedzmy pół kilometra były 3 knajpy, a nie mieszkaliśmy nigdzie w jakimś centrum, tylko na Bałutach w Łodzi. Także musiały być 3 orkiestry, więc powiedzmy w Łodzi mogło być z 1000 różnych takich restauracyjek i nagle okazało się, że trzeba było mieć 1000 zespołów, które grały. Więc na pewno coś takiego jak automat obniżało koszty, czyli nie trzeba było płacić muzykom, a jednocześnie zarabiało się na zysku, czyli z poboru monet, które trzeba było wybrać przy danej piosence, jak wtedy mówiono też utworu muzycznego, wybór utworu muzycznego, tak w informacji jest. Ja też jeszcze się spotkałem, bo jak byliśmy z tym automatem na targach, to wiele wspomnień jakby ożyło. O Monachium pan mówi? Tak, o Monachium. Wiele wspomnień ożyło. No i taki argument, który padał, to było to, że po pierwsze to nie tak powszechne były w ogóle urządzenia do odtwarzania muzyki, więc często to było rolą tego automatu, żeby w ogóle dać dostęp. Też trudno było zdobyć ulubioną płytę, a z reguły w takim automacie ona była. No i drugą rzecz, którą się ze mną podzieliła jedna osoba, to była taka, że jeżeli się w lokalu się działo i była jakaś pani, która wpadła w oko, to wystarczyło wziąć monetę. I jak się już szło z tą monetą i podchodziło do stolika, to już było wiadomo, że to jest pierwsza zachęta do tego, żeby nawiązać jakiś kontakt, więc to jakby taki element kultury, tak, prawda? No tak, zresztą. Warto zauważyć taki fakt, że automat, czyli szafa grająca, mogła powstać wtedy, kiedy pojawiła się płyta tych rozmiarów. Tak. Ponieważ płyty były albo, nie pamiętam, 25 cm albo 30 cm. Dopiero przy płycie singlu, 17 cm. Przy singlu 17 cm można było zbudować automat. No bo były single i podwójne nagrania na każdej stronie, a do automatu były tylko po jednej stronie jedna melodia i po drugiej stronie jedna melodia i był duży otwór. Jeśli dobrze pamiętam, to w ogóle była wtedy taka, w tych latach 50. wojna formatów, bo Columbia jakby promowała ten format 12-calowy, a jeśli dobrze pamiętam, to RCA z kolei szli w kierunku tego, żeby była zmieniarka i żeby był ten mniejszy format, no i to też pozwalało, żeby była szafa grająca, miała jakby możliwości takie mechaniczne, żeby przekładać te płyty. No historycznie to przecież pierwsze płyty miały prędkości 78 na minutę, później były 33,1/3, a płyty małe, czyli te już 17-centymetrowe, miały prędkość 45. No oczywiście później były jeszcze o połowę mniejsze, 16, ale to były do tekstów, do nauki języków, dla lektorów. Ale do muzyki, dla automatów muzycznych płyty były specjalnie wykonywane po jednym nagraniu na stronę i z dużym otworem. Tak jest, czyli doszliśmy do tego, że płyty do automatów musiały być troszkę inne niż normalnie w sklepach sprzedawane.
Pamiętam automaty, że były w restauracjach, ale wtedy to mnie nie było stać na wrzucanie tych 2 zł, bo szkoda mi było, wolałem zamiast 3 piosenek kupić sobie jedno piwo, o ile było oczywiście. Natomiast kiedyś w 80 roku w Nowej Dębie na praktykach w takim ośrodku, takiej knajpce nad jeziorkiem był też automat i puszczaliśmy płyty, ale nie dość, że oszukiwał, płyt było mało w środku, to właściwie jedna płyta nadawała się do słuchania. Aha. I w końcu nam wyłączyli ten automat, jak słuchali wszyscy cały czas obsługa tej jednej piosenki, która była tam, już nie pamiętam co to było, ale to była jedyna możliwa, bo tak to były, wiadomo, no, nie powiem, jakieś Stenia Kozłowska, tak, Osiołek Klap Klap, albo jakieś Kunickie stare i tak dalej. Czy Szewczyku nie bądź głupi. Tak, i takie jakieś piosenki z lat 50. właściwie królowały w tych płytach, także automaty w 80 roku już właściwie takie troszeczkę były demode, czyli poza modą. Pamiętam właśnie taką historię w Zakopanem. Wyczuto prawdopodobnie, że ktoś z gości jest szewcem. W związku z tym uparcie naciskano na płytę Szewczyku, nie bądź głupi. Aha. Taki był refren. A jak już jesteśmy przy Zakopanem, to może taki... No, jedna z tych szaf pochodzi od mojego znajomego Leszka Kusiaka z Nowego Targu, który był właściwie takim tuzem, jeśli chodzi o ilość posiadanych szaf, bo jeszcze nie tak dawno miał ich 6. I jedna z nich wylądowała tutaj u pana Adriana. Tak, potwierdzam, także też pozdrawiamy i jakby przeszła. Jak najbardziej. Opowiadał mi, że serwisantem tych szaf grających był Józek, nie powiem jaki, ale tam z okolic Nowego Targu, z Dunajca Białego. Także on to serwisował, no i często potrafił jedną szafę tylko naprawić lub ustawić i tak dalej, ponieważ no, kierownicy lokali byli mu bardzo wdzięczni za to, że przyszedł albo przyszedł poza kolejnością czy po godzinach, no i go tam karmili odpowiednimi i trunkami, i jedzeniami i już później jak wyszedł, to już nie był w stanie nic naprawić. Ale cały rok miał pracę, ponieważ te automaty, no niestety, jako urządzenia mechaniczne często ulegały rozregulowaniu, często były źle eksploatowane, tak, bez części, więc... Ja też pokażę taką ciekawostkę, bo jedna z tych szaf właśnie, tak jak pan wspomniał, jest od Leszka, natomiast druga została wydobyta tutaj w Polsce i ona przyjechała w takiej wersji, była okrutnie eksploatowana. Nawet jest w takiej wersji pancernej, gdzie jest po prostu z przodu blacha zamiast materiału. Także wręcz miałem wrażenie, że ona z jakiegoś więzienia przyjechała, gdzie była kopana i tak dalej. Także jakby to też, no, te maszyny czasami nie miały lekkiego życia, należy wprost powiedzieć, że... Drugiej, tu mam bardzo ciekawą instalację, która była dodana. Zostały dorobione 2 takie panele przedziwne żarówek, które są sterowane ze starterów, z jakimiś podeklejanymi przekaźnikami. Pierwotnie nie mogłem rozpoznać, co jest prawdziwą instalacją, a co nie szafy. I żeby było ciekawiej, tu ktoś jeszcze wszczepił do tej szafy automat schodowy z Meratronic Szczecin, który reguluje czas, kiedy to się zapala. Pierwszy był, zdaje się, model 110, AM110, to jest tutaj, to jest 62 rok. Znaczy już taki pełnoseryjny. Pierwszy byłem 60. A tak, ale taki pełnoseryjny, przepraszam, tak jest. Tak. Tutaj ten, pierwszy który pojechał do Zakopanego na zawody to był FIS. M60. Natomiast tutaj z 60 roku one zawsze miały do wyboru 50 płyt, czyli 100 utworów. 100 utworów. Tak, w niektórych instrukcjach eufemistycznie jest napisane, że 100 płyt, ale to była chyba... No, reklama już tak będę że 100 utworów. Dział marketingu tu zadziałał i tak. To było to. Ja dodam od razu, że to jest bardzo ciekawa historia, bo dzięki właśnie wskazówce Leszka powiedział mi, że prawdopodobnie w Otrębusach ta szafa jest i okazało się, że autentycznie ta szafa przyjechała do Polski z ambasady w Moskwie, jeśli się nie mylę.
i ona jest do zobaczenia w Muzeum Motoryzacji w Otrębusach. Działa, także gdzieś tam potem myślę, że uda nam się udokumentować to, że ona istnieje. No i powiedziałbym, że to jest taki biały kruk, bo też chyba te modele, które tu akurat stoją, to są te najbardziej popularne. Tak. Natomiast Już nowsze. ta jest dosyć rzadko spotykana, więc to też ogromna zasługa, że tutaj dostałem pierwsze poszlaki, gdzie ta szafa może być i faktycznie historia się potwierdziła. Późniejsze, To jest jedna z pierwszych. no tak, ale jeszcze później były, wcześniej jeszcze po Tam tym 130, 110 była 120 i 120M prawdopodobnie Czyli modernizowana. tutaj mamy tą 120. Tak, to jest to. Później To jest była... 69, tak? Tak jest. Tak, 69. I później pojawiła się 129, dwójka, która już miała dużo zmian konstrukcyjnych. To przeczytam może. Jest. Tutaj Tak, jest tylko wcześniejszy. To jest jeszcze prototyp, to wrócimy do Dobra, tego. to do tego Bo wrócimy. tutaj ma opowieść też pan Wojtas dotyczącej jugosłowiańskiej wersji. Tak, Natomiast- a to tak jest jest. 122. Natomiast bardzo dużo zmian konstrukcyjnych. Główną zmianą to był, że zamiast cewek zbijaka, który działał na prądzie zmiennym, czyli 220 V, został zmieniony na prąd stały 12 V i tylko był jeden zbijak poprzez krzywki. Tak. A silnik tego to jest silnik od wycieraczek z Ursusa, z traktoru Ursus. Także to pasuje. Potwierdzam, sprawdziłem, tutaj jest połączenie też z bieżącą lokalizacją. Tak jest. Tak. Dobry blisko jest Ursus, jest tutaj jakieś Ale pół silników kilometra. nie ma. Ale silników nie ma. Dodatkowo później został wprowadzony też następny etap, to 123, gdzie poprawiono i automat wrzutowy i zastosowano również filtr zakłóceń na zasilaczu. Automat wrzutowy separował średnicę, grubość, ciężar, a w 123 chyba już był wprowadzony również ferytyczny wykrywacz, czyli nie można było oszukać wrzucając jakieś ferytyczne podkładki czy tam innego. Głównie to podkładki były, tak. wrzucane. Lub w zakładach, które produkowały coś na wybijakach, to były właśnie krążki okrągłe. Także już to złapało. Tak zwane szajbki. Szajby. A jeszcze tutaj wspomniał Pan, że w którejś wersji również wprowadzono Nóż zabezpieczenie. do odcinania nitek. Tak, bo wiązano te szajbki na nitce, wrzucano i No. wyciągano drugi raz. Ale to nie też- weszło do produkcji, były tylko egzemplarze próbne, no to tak, no, tak. żeśmy próbowali z panem Misiewiczem rozwiązać ten problem, ale tak nie całkiem poważnie się udało rozwiązać. W 70 roku też napisano, że obecnie wdrażana jest do produkcji 5. wersja tego sprzętu. Czyli od 60 roku, powiedzmy co 2 lata średnio, ale powstawały też również takie wersje jak tutaj, czyli wersja jugosłowiańska. Jeszcze jedną rzecz tylko dopytam, bo tak celowo położyłem chronologicznie i tutaj tylko takie pytanie się rysuje od razu, że mamy 120, 122, 123, brakuje 121. Tak. I to pytanie, No, nie czy... mam zdjęcia. Ale czy istniała było? faktycznie? Prawdopodobnie tak, ja teraz sobie nie przypomnę. minęło Chyba nie, 50 lat. ponieważ tu jest napisane też, że po 120M była wprowadzona 122. Bo być może był jakiś prototyp albo... Być może była był 120. opracowany prototyp, który nie wszedł do produkcji, dlatego że no, w tych czasach było różnie, to decydowały różne czynniki o tym. Tak Często jest. dyrekcja decydowała, czy dany wyrób opracowany wchodzi do produkcji, czy nie. I być może był opracowany, a nie wszedł do produkcji. Tak to, Jasne. No i to miało miejsce kilka tutaj ten razy. automat wrzutowy miał ciekawą cechę, że on był przystosowany do właściwie wszystkich monet krajów, do których były eksportowane szafy. Ponieważ, Byłego bloku socjalistycznego. Tak. Czyli to były, znaczy wiadomo, Czechosłowacja, Węgry, Jugosławia, Rumunia, Bułgaria. I Związek Radziecki. Związek Radziecki, tak. Wszystkie republiki. I wszystkie były przystosowane do różnych monet. A różniły się głównie ustnikami, to była pierwsza separacja. Tak. Wiem, że w Niemczech to było 20 Pfennig, jak to 20 fenigów. Dokładnie, tutaj mamy... DDR-owskich oczywiście. I tutaj jakby pierwszym elementem tego Tak. rozpoznania monety jest stalowa celowo taka wkładka, która jest z żeby tyłu. na siłę nie wpychać. Tak, i 20 pasuje, tak, natomiast jeżeli próbujemy włożyć coś Polską większego, monetę, to ona to jest już- szerokością i tylko od razu może zaznaczmy, że to nie jest jedyny mechanizm Nie, rozpoznania monety. nie. To jest pierwsza selekcja. Tak,
natomiast to jest pierwsza selekcja, która wykrywa jakby zbyt duży kształt monety. Nie mamy segregatora, żeby pokazać. My są zdjęcia, więc będziemy mogli powiedzieć i jakby pokażemy. Ale to jest część nie, to jest nie, licznik. Nie, to jest licznik, tak. Licznik. Natomiast tu Andrzej Krzemiński, który też wspomagał mnie i również pana Adriana i przy odbudowie i przy przypominaniu sobie również historii, wspominał, że był w Związku Radzieckim na wystawie pod tytułem Zdjęłano w Polsce, gdzie tam były wystawiane wszystkie nasze artykuły, no wiadomo, Rosjanki głównie. Dawnej Unitry oczywiście. Nie tylko, to wszystkie były, tak, bo on mówi, że nawet były właśnie najbardziej Rosjanki za polskimi perfumami, czyli pani Waleska, być może duchy tak zwane po rosyjsku, więc to był szał tam w Związku Radzieckim, najwyższa przebitka. No i kiedyś, już nie pamiętam, czy to było w Petersburgu, czy w Irkucku, ponieważ to były, te wystawy były ciągle w różnych miejscach, popsuła się ta szafa. To było na 5 kopiejek przystosowane, ale się okazywało, że taka szafa to był złoty interes dla wystawców, czyli dla panów z Unitry, ponieważ każdy chciał Rosjanin użyć i te 5 kopiejek, no i po kilku dniach to uzbierało się na całkiem niezły przelew, więc jak sam wspominał, siedział nad tą szafą, a nad nim sekundowali mu wszyscy panowie, żeby tylko udało się to naprawić. No i w końcu naprawił, to zdaje się, że to był ta żaróweczka w torze, to jest ta historia, w torze tej segregacji monet, tak? Tak, znaczy ta żaróweczka, którą tam widzimy w tle, ona działa na tej zasadzie, że w momencie, kiedy się wrzuci monetę, to ona się zapala. Jednocześnie też jest formą bezpiecznika w tym obwodzie. No i jeżeli się przepali, to wtedy to ma chyba się chodzi o to no to pan jest tak, widać, że... Można dodać, jak, tak. To jest jak jedyna, dyskretnie tu się jest to druga odbywało. żaróweczka, to są dwie. Tak. I tu jest żaróweczka ta z przekaźnikiem. Dokładnie tak. Tutaj już widzę, że pan od razu jednym ruchem otworzył właściwy schemat. W pojemniku na monety był woreczek flanelowy. Tak. Aha. Także moneta jak spadała nie wydawała żadnego dźwięku. Tak. No dyskrecja najważniejsza. Tak, Ale natomiast tutaj- mogę a powiedzieć, że jeszcze po tej jest- historii to tak, do a Monachium jeszcze tu jest- zabrałem siatkę tych żarówek, ale w ogóle nie używałem. Także... To jeszcze co ciekawego, proszę zauważyć, że automat z 70 jakiegoś pewnie drugiego roku, czyli 123, to jest monofoniczne urządzenie lampowe, ale grające w klasie hi-fi, więc spełniające normę hi-fi dinoską. Osobnym tematem tu jest prototyp przedstawiony na Jugosławię i proszę zwrócić uwagę, wszędzie jest materiał, natomiast tutaj są elementy wykonane z profili aluminiowych, osłaniające dwa głośniki Goodmansa, które Tak, były były stosowane. Goodmansy. Były stosowane. Goodmansy. Później już nie, ale na początku długi czas były. I myślę, że Ma to tutaj związek. pan tutaj ma głośniki były. Ma to opowieść. związek z wycieczką naszego pana dyrektora do Jugosławii z tą szafą. On tam wystawiono tą szafę w jakiejś knajpie i on obserwował, jak to się dzieje tam. No trwało to gdzieś z tydzień. Ten automat załadowano płytami tubylców. No i dość skoczne są to melodie. Skończyło się to tym, że rozkopano ten automat, dlatego że roztańczeni ci, nie wiem, czy Serbowie, czy Chorwaci, tyle mieli, prawda, Energii. zapału i energii, że roztłukli tą szafę. No i uzgodniono, wtedy ustalono, że będzie to wzmocniona konstrukcja. Aha, rozumiem. Ponoć słyszałem wersję, że im lepsza piosenka, tym więcej kopania było w szafę. Aha. Nie wiem, jak to było Ale przy oni żywym zespole, prawda? Kopali Czy zespół im nie odpowiedział kopaniem. Ale a propos segregatorów, bo wspomnę, była taka sytuacja, że wstrząsano automatem, żeby ponownie uruchomić. I była tak, musieliśmy tam rozwiązać ten problem z panem Misiewiczem, żeby nie reagował, po prostu gubił tą monetę i już nie otworzył, tylko stracił, jeżeli potrząsnął. Jakby nie było, ten automat właściwie w każdej wersji ważył 120 kg, więc to lekkie nie było, no ale jak 4 chłopa to mogło wstrząsnąć. Ja powiem jedną jeszcze historię, może taką, pan Misiewicz opowiadał mi, to już było pod koniec, jak pracowałem z panem Misiewiczem, że była próba morska,
automatu chodziło o to, żeby można było eksportować drogą morską i trzeba było przeprowadzić próby trwałości wszystkich elementów łącznie z opakowaniem. Pamiętam, co mi utkwiło w pamięci, że do opakowania, do tej skrzyni, która była przewidziana do zapakowania szafy, były używane wkręty mosiężne, ponieważ mosiężne nie korodują w atmosferze morskiej. Tak, patynują. Ja o tym nie wiedziałem wtedy, ale i pan Misiewicz udał się na taki próbny rejs, po prostu ze Szczecina wypływał jakiś statek na próbny rejs, czyli jeszcze nie był w pełni wyposażony, ale tylko w podstawowe elementy. No i ponad tydzień pływał po Morzu Północnym i tam gdzieś jeszcze i sprawdzał jak się sprawuje automat na statku. I było wtedy próba zainstalowania automatów muzycznych na promach i na statkach morskich. No nie wiem, z czym się to zakończyło, ale opowiadał mi ciekawe historie pan Misiewicz, których już też w szczegółach nie pamiętam dzisiaj, ale taki epizod miał miejsce. No tak, wspominamy tu pana Misiewicza, ale nie powiedzieliśmy, kim był, bo pan Misiewicz był wtedy kierownikiem tego sekcji Konstruktorem sekcji automatów muzycznych. To się nazywał, to był dział z automatów muzycznych, czy sekcja automatów muzycznych. Miałem zaszczyt pracować z panem Misiewiczem biurko w biurko przez szereg lat. Żeśmy się nawet zaprzyjaźnili. No, człowiek bardzo zacny, do dziś go bardzo mile wspomina. I on był głównym twórcą automatu muzycznego i konstruktorem. Ja to byłem dodatkiem do tego tylko. Natomiast pan Misiewicz zapoczątkował, że tak powiem, być może, że wynikało to z potrzeby zbudowania takiego urządzenia. Wiem, że był też problem natury naruszenia jakichś praw chronionych, praw autorskich chronionych ze strony Skandynawów. Ja tych szczegółów teraz jeszcze nie potrafię przypomnieć. Wiem, że żeśmy się musieli bronić, musieliśmy tam jakieś zmiany dokonać, ponieważ były roszczenia co do tego, że były jakieś tam podobno naruszenia. Nie wiem, z czego to wynikało, czy ze świadomego działania, czy mimowolnego. Mogło to po prostu, pewne rozwiązania nasuwają się nie tylko jednej osobie, a mogą być chronione. Także to się może tak zdarzyć. Tak, to jest też to, co... Także automat był tak złożony z tak wielu elementów i tak wiele funkcji wykonywał, że trudno było nie naruszyć jakichś, powiedzmy, praw. No dzisiaj to jest trochę inaczej, łatwo to sprawdzić wszystko. Czy ten wątek wyczerpaliśmy tutaj, jeżeli chodzi o ten tutaj jest interesujące to, że tu jest stereo wersja. Właśnie, i to jest prawdziwe stereo. Prawdopodobnie, no bo jeżeli tak jest napisane, z tym, że opis tego, że to jest wersja SD, natomiast tutaj widać ewidentnie, że to jest raczej 3D, ewentualnie w cyrylicy to byłoby Z. Ale co? Ale trzeba też powiedzieć. Nie D. Tak. Panie Pawle, to trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że na początku produkowano płyty wyłącznie mono. Tak. Jeszcze w latach 60. bardzo rzadko pojawiały się płyty stereofoniczne. Kiedy pojawiły się już nagrania stereofoniczne, one już zdominowały rynek, no to trzeba było pomyśleć, czy można stworzyć automat stereofoniczny. No bo już wszystkie urządzenia jak dyskoteki to już były wszystko stereofoniczne, ale w tym czasie, ja mówię początki automatu muzycznego, były płyty wyłącznie monofoniczne. Tu jeszcze jest jedna rzecz, że też było w którejś z broszur napisane, że jako chyba jedyny albo jeden z niewielu w świecie producentów, ta wkładka nasza UK4M, bodajże tak się nazywała, która tu jest zastosowana, mogła odtwarzać również płyty z nagraniami stereofonicznymi, oczywiście monofonicznie i nie niszczyła ich. Bo miała ruch poziomy i pionowy. Tak jest, że miała możliwość Dodam, że to był mój patent. Tak, pan też o tym wspominał. Czyli dobrze gdzieś wyczytałem, tylko nie pisało, kto to zrobił. No, chodziło o zwiększenie podatności na ruchy pionowe. Dlatego, że w przypadku monofonii nie ma w ogóle ruchu pionowego, natomiast przy stereofonii się pojawia. I teraz, żeby temu uniknąć wpływu tego ruchu na wkładkę, no to trzeba było, że tak powiem, uczynić igłę bardziej swobodną. Ale jeszcze ja uzupełnię, wkładki, które stosowane były w automatach muzycznych, były to tak zwane wkładki krystaliczne. I one miały pewną niedogodność. W naszym klimacie one się sprawowały w miarę dobrze. Natomiast w klimacie wilgotnym i ciepłym, tam gdzie na przykład w Taszkencie, to opowiadał pan Misiewicz, ja
tych kilka opowieści jeszcze pamiętam, gdzie regularnie wkładka po miesiącu albo nawet krócej traciła żywotność, więc tam wysyłano ogromne ilości wkładek i w pewnym momencie, pamiętam z panem Misiewiczem jak rozmowę, mówi, są wkładki ceramiczne, które są odporne i żeśmy philipsowskie wkładki ceramiczne specjalnie sprowadzili i dla tego klimatu żeśmy zastosowali wkładki ceramiczne. Ja gdzieś jedną taką wkładkę mam w gramofonie nawet, oryginalną, która do dzisiaj działa, ceramiczna, i muszę powiedzieć, że to się dopiero sprawdziło, ale i tak w klimacie, mówię południowych republik radzieckich, bardzo dużo tych wkładek szło. Ja nie pamiętam, ale to mogło być na przykład 100 wkładek miesięcznie. Ale nie tylko wkładki tam padały. W tym klimacie te tamtejsze pluskwy zżerały silniki. Tak? Chodziło Do tego nie słyszałem. o izolację na uzwojeniach po prostu. Była smaczna. Izolacja drutu nawojowego okazała się jadalna dla tych stworzonych. Jak jest bieda, to wszystko zjedzą. A to jest bogactwie. tak, człowiek nie wymyśli tych rzeczy, jeszcze, które mogą się wydarzyć, tak, prawda? Tu jeszcze Takie wracając do czynniki jak trwałości pluskwy. wkładek, to tam było ostrze szafirowe. Tak. Więc ono nie było zbyt trwałe. I Andrzej Stodolny opowiadał mi kiedyś, czyli konstruktor wkładek, też pozdrawiamy Andrzeja, że któryś z klubów wojskowych napisał do niego, do dyrekcji pismo, że wkładki są słabej jakości, bo bardzo szybko niszczą się igły i nie mogą nadążyć z wymianą i tak dalej, i tak dalej. No więc Andrzej dostał zadanie i zbudował taką wkładkę, a już była licencja Tenorella kupiona, więc założył tam igłę diamentową do wkładki tej UK4M. Jakiejś zrobił kilkanaście sztuk i wysłał oczywiście z pismem dyrekcji do tej jednostki wojskowej. No i później żołnierze przysłali list bardzo dziękujący za to, że teraz to jakość lepsza i wszystko i w ogóle i trwałość tego nareszcie ich zadowoliła. Nie wiem, czy dla warto. porządku chcę powiedzieć, że twórcą wkładki UK4M był Paweł Krawczyk, który zrobił tę wkładkę, ona była genialna. Ja ją przejąłem jako zupełnie gotowy wyrób. No po prostu za moich czasów on wyemigrował do Stanów po prostu i nie dokończył tego dzieła. Ale projekt jest całkowicie jego. Moja jest tylko ta poprawka Z podruchem pionowym tej podatności. pionowej podatności, bo nie chcę, żeby, tak powiem, przeszło, No, bo to ja się istotna podszywam uwaga, pod... tak. że się podstrzywam pod cudzy wynalazek. A tutaj jakby zamykając ten temat tego prototypu, to rozumiem, że jakby bazową konstrukcją była ta szafa 110, ta pierwsza, i ona po prostu została obudowana w takiej innej formie jakby stylistycznej, tak? Na ten no rynek widać, jugosławiański. inne wybieraki są tutaj, melodii, tak? No tak, no ta klawiatura, tutaj te rzeczy, tak ale jest. mechanizm jakby bazowo, mechanizm i ten jakby... Jest to cały czas wybierak liniowy, prawda, tutaj. Natomiast no, były firmy, które stosowały karuzelowy. Tak, nazywa. To Wurlitzer chyba jest ten. Wurlitzer i później Orphan Sunflower, ten amerykański, który tak ładnie z neonami, taki na łukach, zresztą na wszystkich teledyskach ostatnio widać różnych. Tak, ale mieliśmy też od razu, to była też fajna rzecz. Ale miała być wersja też foniki, że pracowano ponoć nad wersją, to Andrzej mówił Krzemiński, że pracowano nad wersją właśnie z tym karuzelową, no ale ona już nie doszła do produkcji. No myśmy mieli taki wzór szwajcarskiego nawet automatu i chcieliśmy go rozwijać, ale to chyba nie weszło do produkcji. No nie weszło właśnie. To było tak jak osłona wentylatora, obracało się tak. W każdym razie tamta wersja miała możliwość Tam 100 płyt wchodziło, a tam chodziło 100 więcej płyt. płyt. Tak. Tutaj no, trzeba by szafę wydłużyć. Ale Nie to wiem, było... panie Adrianie, czy opowiedzieć tą anegdotę, którą dzisiaj panu wspominałem z panem Misiewiczem, który miał tą przygodę w Moskwie, a właściwie w Związku Radzieckim. No nie wiem, znaczy myślę, że chyba możemy przytoczyć w razie czego... Tak, to się wytnie, tak? Otóż pan Misiewicz został wezwany na serwis gdzieś do Taszkentu chyba. I on często jeździł tam w tym kierunku, no ale wylot miał z Warszawy do Moskwy. Tam wylądował, zameldował się w ambasadzie polskiej, no i miał następnego dnia wylot do Taszkentu.
No w związku z czym ambasador, czy pracownik ambasady zadzwonił do Taszkentu, do tamtej republiki i powiadomił tamtejsze władze o tym, że przyjedzie przedstawiciel z Polski, z ambasady. No i zupełnie nieświadomy tego faktu pan Misiewicz udał się samolotem do Taszkentu, przy czym z samolotu odbiera go, podjeżdża Wołga pod samolot, 2 dziewoje i jeszcze jakiś tam dygnitarz i obwożą go, zabierają i obwożą go po całym mieście, zwiedza muzea i inne obiekty. Po czym na drugi dzień sprawa się wyjaśniła i nikt już po niego nie przyjechał. I musiał załatwiać sprawy serwisowe. Także przez moment był dyplomatą. To jeszcze chyba z Moskwy, to jest ciekawa historia, też tutaj, której świadkiem i właściwie uczestnikiem był pan Wojtas. W 1965 roku to było. Byłem w Moskwie na wystawie, to się nazywała Wystawka Zastrzeżeń Narodnego Chozяйstwa, WDNH, czyli sukcesów gospodarki radzieckiej. W tym samym czasie równolegle mój ówczesny szef, pan Tadeusz Kowalski, przyjechał z szafą grającą, którą miał zainstalować w kawiarni. Ponieważ ubawiła go sytuacja, to zadzwonił do mnie, do hotelu, bo mieszkaliśmy w różnych hotelach, żebym przyjechał tam na tą ulicę Gorkiego, to zobaczę, jak zainstalują, jak szafę zainstalują. I okazało się, że rzeczywiście ściana wykonana z marmuru została, wykuto po prostu w tej ścianie rowek taki, żeby doprowadzić przewód i zakończyć to gniazdkiem, do którego będzie przyłączona szafa. Więc w tym marmurze była taka, prawda, linia wykuta i zapacykowana gipsem. Tak, no znaczy zadanie było i wykonali, tak? Zadanie. Najważniejsze, żeby do przodu. Trzeba wykonać zadanie. Tak jest, nic ale, nie jest ale niemożliwe. dobrze, że to zagipsowali. No to czyli wszystko zgodnie ze sztuką. No. Bo kable mieli takie, które można się dotknąć i można było być porażonym. Tak? Wszystkim tym kierował inżynier gastronom, z którymi tam potem na Łużnikach nawet byliśmy w jakiejś, bo tam to było 9 maja, w okolicach 9 maja, tam było 20-lecie zakończenia wojny, więc wielkie święto było w Moskwie. Rozumiem. No myślę, że też taki ważny aspekt, bo chyba omówiliśmy modele, jakie występowały, ale myślę, że ważnym czynnikiem, który powinniśmy też powiedzieć, to jest mniej więcej oszacować, jaka była skala tego przedsięwzięcia. Czy to było 5 szaf, 500, czy 5000, czy 50, żebyśmy w skali roku. W skali roku, żebyśmy chociaż dali jakiś sygnał, ile tych urządzeń w ogóle mogło być, tak? Bo to myślę, że ważna taka dana. Ja tej liczby nie podam dokładnie, ale sądzę, bo to na Wydziale M3 było montowane i mnie się wydaje, że między 100 a 200 sztuk rocznie to mogło być taka wielkość produkcji, bo głównie te egzemplarze były produkowane na rynek radziecki ówczesny. I tam był bardzo duże ssanie było z tamtej strony i myśmy chyba nie mogli więcej wyprodukować, niż nasze zdolności wtedy wynosiły. Każda ilość mogłaby być tam sprzedana. Także sądzę, że to ta ilość mogła być. Natomiast w Polsce tych szaf na pewno nie poszło zbyt wiele. Myślę, że to może to była liczba wszystkich szaf w Polsce około 100, może więcej, niewiele. Także w Zakopanem było 10 lub 12, stale pracujące. No więc to mówię, w kurortach być może gdzieś nad morzem i tak dalej jeszcze się znajdą. Myślę, że to akurat jest cyfra zaniżona, bo ja też jak nawet obawiam się podać że w Polsce jednak było dużo, bo ja też jak próbowałem, rozmawiałem, byłem, nie wiem, u fryzjera ostatnio, się dowiedziałem, że była w Jasiu i Małgosi, tu i już było, w samej Warszawie ich było, podejrzewam, ale one były produkowane przez bardzo długi okres czasu. Weźmy, że jeszcze to od 62 roku i jak ja do 78 pracowałem, cały czas były produkowane. Ja myślę, że do 80 któregoś roku było, to czyli ponad 20 lat były produkowane te szafy. Przez 20 lat to można było wyprodukować kilka tysięcy sztuk. Więc mówię, jak gdybyśmy chcieli uzyskać jakąś dokładną liczbę, to należałoby trafić, nie wiem, czy istnieje fabryka mebli w Łodzi jeszcze, i tam ile wykonano obudów do szaf, ponieważ myśmy tam i obudowy do kolumn, i do innych sprzętów, i do gramofonów,
pobierali, kupowaliśmy właśnie w fabryce mebli w Łodzi. I wydaje mi się, że gdyby taką informację ktoś miał z fabryki mebli w Łodzi, może ktoś ze starych pracowników pamięta, to może te liczby by się dało ustalić dość precyzyjnie na przestrzeni tych 20 Tak, ja lat. jeszcze taką propozycję mam i to może też pytanie takie techniczne. Rozumiem, że jeżeli kolejne modele były, to były numerowane od pierwszej sztuki. Prawdopodobnie, ale ja tego nie Też potrafię trudno potwierdzić. powiedzieć. Okej, znaczy to co możemy na pewno zrobić, to mamy tutaj jakby szafę z dwóch miejsc. Pierwsza szafa to w ogóle przyjechała do nas z Niemiec, z ośrodka wypoczynkowego, który tam był i przeleżała jakieś potem 20 lat w piwnicy i potem wróciła tutaj do nas do kraju, także nawet posiada jeszcze napisy po niemiecku z tyłu, jeżeli chodzi o instrukcję obsługi. I to jest model 122, ten po prawej stronie. Natomiast ten model po lewej stronie, on był niezwykle zniszczony i w zasadzie przyświecało mi to, że chciałem, żeby ta szafa, która jest właśnie tutaj po prawej stronie, ona jest w 98% oryginalna, dokładnie każda śrubka, każdy głośniczek jest oryginalny. Więc trochę części pobrałem z tej szafy, która była też tutaj tak bardzo zniszczona. Jedyna rzecz, która jest nieoryginalna, to są gumeczki, które są przy szybkach, kółka i zamki, bo były zgubione kluczyki. A tak, szafa jest absolutnie w 100% oryginalna, no została jeszcze tylko dorobiona do niej szyba i nowa ta pokrywa plexi, która jest obudową. Natomiast druga szafa to był model 123. Czyli ten ostatni, który był produkowany. No i tutaj jakby, że ona była tak mocno zdekompletowana, no to ja tutaj zacząłem ją przerabiać, trochę nazwałem sobie to roboczo ten projekt 222. Tutaj jakby jest już zintegrowana ze współczesnymi urządzeniami, nie straciła oczywiście swojej funkcji, ale też już jest stereofoniczna i posiada wkładki MM, także jakby już jest wyższej klasy. I ona była 123, więc to co jeszcze możemy zrobić, to zerkniemy na tabliczki te znamionowe. Jakie numery są I może właśnie. to nam jeszcze da jakąś podpowiedź, bo A jeszcze może... jedno, bo teraz ta 122 nie miała odstawianej kolumny, czy ma Odstawianej kolumny, czyli osobnej, takiej jak tu jest. ma odstawianą, nie, I ta obie, ma też. tak, już. obie Aha. mają odstawianą. Obie, bo właśnie Tak, to tak. chyba w 120 A, nie to nie było. wiedziałem, to obie nie mają. było. Nie, Tak, to tak, tak. bo to chodziło o to, że ponieważ to był cenny instrument, który przynosił duże zyski, to musiał trochę stać pod ochroną, więc z reguły tak stał, żeby powiedzmy pani bufetowa czy inna mogła obserwować, a miejsce do tańca nie zawsze się znajdowało przy bufecie, tylko nieraz gdzieś w boku była ten parkiet taneczny, dlatego zrobiono kolumnę, że kolumna mogła grać w innym miejscu niż stało całe urządzenie. Więc to już była taka też modyfikacja. No i chyba czyli 122 już miała. Tak, i można też dodać to, że tam dodatkowo jest miejsce, gdzie można nawet 4 te kolumny podłączyć dodatkowe. Tak, Także ona tak. jeszcze ma tą możliwość, że może być jakby zwiększona liczba A czy tych w tej są jeszcze przetworników. Goodmansy? Głośniki? Nie, już nie, polskie nie. były, Już polskie tak. to silowskie. Aha. Tak, tak. 10-wodowe. Ja jeszcze tu może dodam, udało mi się ocalić jedyną instrukcję serwisową, oryginale, jeszcze pożółkła, ona ma 50 lat i kopię tutaj tej instrukcji pozwoliłem sobie przekazać panu Adrianowi tutaj. Za co bardzo dziękuję. Tak, natomiast jeszcze udało mi się dzisiaj przywieźć jeszcze wykaz części zamiennych do automatów 122, 123, chyba jeszcze i do innych też tam jest. Uzupełnienie również jest do tego wykazu, które panu przekazałem, wypożyczyłem powiedzmy, Tak, bo to celem są... wykorzystania, ponieważ tam są rysunki i opisy w 3 językach. Opisy każdego elementu szafy grającej, każdego elementu, nawet śrubek. Wszystkie elementy są wymienione dla tych typów. Natomiast no, nawet tam są rysunki, nieraz dokładne dosyć, także można odtworzyć niektóre elementy, jak sprężyny czy inne elementy. I być może, jeżeli uda się panu to skopiować, bo tam jest dużo stron, no to kiedyś tam powiedzmy odzyskam, a natomiast być może to się przyda, dlatego że można po prostu zweryfikować pewne elementy i części,
które są oryginalne lub nie, ewentualnie odtworzyć te elementy na podstawie rysunków, które tam są zamieszczone. Prawie Dokładnie. wszystkie elementy są narysowane, bardzo niewiele jest pustych miejsc. Tak, no zobaczymy jak się historia potoczy. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że to może być pomocne. tak, i mogę powiedzieć, że jakby szafa na targach w Monachium, na których Tu ostatnio jest ta byliśmy, instrukcja serwisowa. Starodruki. Starodruk, tak? tak. Liczy sobie niewiele stron, ale ma 10 schematów. Ale jest bardzo, bardzo konkretna. Ja Ma też 10 widziałem schematów. cyfrowo tą instrukcję, więc też się jakby z niej korzystałem. To widać układ krzywek i tak dalej. Wszystkie Tak. elementy są opisane bardzo precyzyjnie. No, to są te listwy wybierania i tak To są dalej. instrukcje Opisy bardzo po szczegółowe. staremu robione. I to jest zrobiona instrukcja osobiście przez pana Misiewicza. Okej. jest To ja jego myślę, że dzieło. to aż Ale samo nie ma się... podstawowych tam danych, na przykład, że nie wolno tego jeść, nie wolno tego zalewać. To nie są te czasy jeszcze, gdzie- Tak, gdzie instrukcja dotyczy czego nie wolno zrobić. Tak, że nie można Żeby na worka producent na głowę był- sobie założyć. Tak, żeby producent był chroniony, a nie... Myślę, że tutaj samo nam się nasuwa, że chcemy przejść do tej części technicznej, więc A ja z jeszcze- miłą chęcią pozwolę sobie opowiedzieć 2 słowa, jak ta maszyna działa i pokazać, jak wyglądają te mechanizmy w środku. Więc myślę, że przechodzimy do części tej technicznej i zobaczymy, Ale jeszcze jak ten sekundkę, mechanizm bo działa. ja trochę pan uruchomił moje komórki pamięciowe i przypomniało mi się, że w 70 roku też właśnie z tej broszury wyczytałem, że 70% szaf grających jest eksportowanych na rynki całej Europy, tak eufemistycznie tam było podane. Czy te rynki całej Europy to była ta Europa za żelazną kurtyną, czy cała Europa, to tutaj nie wiem, ale tata opowiadał, jak jeszcze żył, że codziennie rano szedł na 5:15 do pracy i z ulicy Skrzywane przez bramę towarową wyjeżdżał jeden tir do Rosji. I tam były zapakowane i szafy, i gramofony, no i jeszcze różne zielone sprzęty grające. Więc ale znowu, jaki odsetek był na tym powiedzmy pudle tego Jelcza czy innego jakiegoś tam samochodu dużego, trudno powiedzieć. Wiadomo, że szaf dużo nie weszło. Zanim A jeszcze, może ja uzupełnię jeszcze jedną taką ciekawostkę tutaj. Otóż wszystkie wyroby, które były produkowane w ówczesnej Fonice, były poddawane próbom trwałości na konieczność transportu. W związku z czym był określony wymóg, oczywiście zapisany, ile kilometrów po jakich drogach trzeba przejechać, ile po bruku, ile po asfalcie i tak dalej. I każdy egzemplarz próbny, czy wybierany powiedzmy losowo, był testowany na próbie transportu. I to, o ile pamiętam, było 1500 kilometrów transportu drogowego. No bo I potem sprawdzano, czy sprzęt działa i co się uszkodziło, i to były po prostu takie sprzężenie zwrotne dla konstrukcji, potem dla produkcji i trzeba było wprowadzać pewne zmiany. Się okazywało, że się coś rozregulowało, czasem coś się rozpadło. Tak, ale to jest po prostu dobra praktyka, bo my też robimy takie testy transportowe. Teraz są normy, prawdopodobnie. Jest norma na to. Jest norma. Myśmy tworzyli normę zakładową. Aha. To było, No właśnie, to były te czasy, kiedy zakład sam trochę rozwijał własne... Albo normy branżowe były. Z 1 metra rzucano każde opakowanie Tak. na płask, na bok i na na kant. kant. No. I na kant, tak. Dokładnie. No to to jeszcze tu trzeba by wiedzieć. Ja pisałem instrukcję pakowania, a w instrukcji pakowania były również takie informacje, w jaki sposób sprawdzać. Jeżeli będzie mnie słychać, to chcę opowiedzieć pewną historyjkę To oczywiście. związaną z szafą grającą. Było to, jak przypuszczam, w 1981 roku. Wtedy tak zwane środki przekazu, czyli kino, znaczy kroniki filmowe i telewizja, bo to były najważniejsze wizualne media. Tak? Rozpowszechniały bardzo takie hasło Polak potrafi, prawda? Albo ciernista droga wynalazcy i tego rodzaju sprawy. W telewizji powstał program pod tytułem Mam pomysł, który prowadził pan redaktor Bober i pan redaktor Zuchowicz. I schemat tego programu był taki, że zapraszali takiego wynalazcę i on prezentował, prawda, najpierw co wynalazł. Do tego dopraszano eksperta z przemysłu, który na wizji
musiał to skomentować, a potem dostawał od panów redaktorów kopertę. To była duża, żółta koperta z adresem Telewizja Polska, Warszawa, Woronicza 1700 i tak dalej, Warszawa. I ten jego zakład miał obowiązek udzielić odpowiedzi, co z tym pomysłem zrobi. Aha. I w takich to okolicznościach do Foniki przyszło zaproszenie dla eksperta, dlatego że zgłosił się do programu facet, który ma zaprezentować szafę grającą zupełnie nowego pomysłu. Aha. No i ja obsługiwałem wtedy takie eventy, w związku z tym pojechałem na tego Woronicza i żeby obejrzeć tą szafę nowego pomysłu. Okazało się, że facet po prostu postawił magnetofon. Szpulowy magnetofon z dużymi szpulami, do którego dopracował automatykę, która potrafiła znaleźć utwór tam po nagranym znaczniku i ta automatyka nawet nieźle działała. Ale przewijanie trwa. No i zostałem zapytany, co ja na ten temat. Ja pochwaliłem faceta, że to działa, bo to jednak ta automatyka była skuteczna. Co prawda nie pamiętam już dzisiaj, czy on potrafił odszukać następny utwór z dowolnego położenia, czy musiał przewijać do początku. Tego nie pamiętam już. Ale ja zadałem jedno pytanie, a skąd te utwory na tym magnetofonie? Okazało się, że z radia. Bo wynalazca wytłumaczył, że płyty, które są do dyspozycji, są mało atrakcyjne. Ludzie słuchają Luksemburga, prawda, różnych takich tam wtedy modnych na FM-ie, prawda, radiostacji. I to będzie dużo ciekawsze, jeżeli to się nagra. No ale prawa autorskie. Zaprosiłem tego pana do nas z tym automatem do zakładu. I on przyjechał. Przyjechał tym roburem telewizji. Właśnie byłem ciekawy, czy byłeś wtedy... Nie, już nie pracowałem wtedy. Dlatego, że tam się zebrała wokół tego automatu gromadka właśnie tych specjalistów od automatu i z nim rozmawiali. No, ja miałem obowiązek udzielić odpowiedzi. W związku z tym udzieliłem odpowiedzi, że wszystkie automaty, jakie znam, pracują z płytami, ponieważ kupując płytę regulujemy sprawę praw autorskich. Natomiast nie można, prawda, odtwarzać za pieniądze utworów nagranych z radia. To są problemy prawne poważne. Co prawda argumenty tego pana były takie, że jego szwagier ma taki automat w Otwocku i nikt się do niego do tej pory nie przyczepił. Może po emisji się... Ale co było ciekawe, że również i panowie redaktorzy i właściwie ci, którzy z nim przyjechali, ponieważ dyrektor nie zgodził się na to, żeby oni nagrywali tę prezentację na terenie firmy, na terenie zakładu. To oni czekali, aż wyjdziemy z pracy, prawda. No i złapali mnie tam w tym wejściu, wciągnęli do tego robura i zaczęli mnie nagabywać, co ja na to i tak dalej. To z zarzutami takimi, że my tu chcemy coś skręcić, wykołować, prawda, tego wynalazcę, no po prostu stworzyć mu kolejne przeszkody po drodze. A co za X na to? Ukazał się jakiś artykuł w prasie, po którym zostałem wezwany do zjednoczenia. I w zjednoczeniu się tłumaczyłem dyrektorowi Kujalnikowi, pamiętam. Ze względu, tłumaczenie nie trwało długo, no on to rozumiał przecież, że to bez sensu. Koncert, który zatrudnia 90 000 ludzi, nie może wyprodukować czegoś takiego, bo by się naraził na śmieszność po prostu. No. Idąc do tego tematu, myślę, że czas wreszcie wrzucić tą monetę do tego automatu i zobaczyć, jak to w środku działa. Także chyba wyczerpaliśmy wątki historyczne i uporządkowaliśmy, co jest bardzo cenne, tą historię modeli. Bo to może też... jeszcze na koniec pan pokaże później to jeszcze te Tak, znaczy ja skorzystam z tych materiałów, które mamy, także... Te materiały też, bo są ciekawe, bo one mają już wartość historyczną ponad 50 lat. Jak najbardziej, także przechodzimy do części technicznej. Ocaliłem od zapomnienia.
Przejdziemy sobie teraz do części technicznej. Tak w dużym skrócie postaram się omówić konstrukcję i budowę tej maszyny. I tak, no od czego powinniśmy zacząć? No w zasadzie proces zaczyna się od monety, czyli tego, co tutaj mamy, i mamy pokazane właśnie przykładowe wrzutniki. Zdążyliśmy 2 słowa powiedzieć, tak? Czyli jest tak, że sam wrzutnik jest już pierwszym elementem rozpoznania, czy ta moneta jest właściwa, czy nie. Tak jak to tutaj widać, tak, że taka moneta 20-feningowa, ona po prostu pasuje. Jeżeli jest moneta o szerokości dobrej, ale jest za duża, no to nie wsunie się. Z kolei, jeżeli będziemy mieli monetę, która jest rozmiarowo, też tutaj mam taką, która nie pasuje, natomiast może być też moneta za gruba albo za wysoka i ona nie przejdzie. Elementem takim, który, no tu w ogóle jest dokumentacja, jest bardzo mocnym też elementem tego urządzenia. Co tutaj mamy z tej dokumentacji? Mamy instrukcję serwisową, czyli jakby nie zapomniano o serwisantach, którzy będą dokonywali napraw, ale też jest pięknie opracowane, co pan Ryszard przywiózł. Tutaj mamy dokumentację każdej części i powiem szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem, jak jest to wykonane. Zaznaczyłbym też, że od razu widać, że są 3 języki widoczne, także świadczy to o tym, że była już pomyślana pod eksport, no i jakby ona jest bardzo bogato ilustrowana. Tutaj każdy element ma, pokazując, ma rysunek techniczny. Oprócz numeru katalogowego opisane są kluczowe wymiary, więc jest to naprawdę dokumentacja bardzo dokładna. No i tak jak sobie patrzymy na te rzeczy, zaraz sobie zaczniemy zaglądać do środka, to każda krzywka, każdy element jest opisany i przedstawiony, jest to podzielone tematycznie. No i właśnie, tutaj na przykład nie mamy wrzutnika, który gdzieś tam pewnie na zdjęciach się znajdzie, ale tutaj daleko nie szukając, to jest ten element, o którym mówimy, czyli jeżeli wrzucimy monetę przez ten otwór wlotowy, to przechodzi i ona taką rynienką spływa do tego wrzutnika. I tutaj, co jest ważne, to jest to, że rozpoznawana jest masa monety, jest specjalna taka przeciwwaga z zapadką, w której się ustawia masę monety, czyli moneta, jeżeli będzie nawet pasowała kształtem, to zostanie odrzucona, po prostu wpadnie przez tą zapadkę do dołu. Dodatkowo jest też element, który rozpoznaje, czy ta moneta jest magnetyczna. Już mówiliśmy tutaj o różnych sztuczkach, że można mieć monetę ze sznurkiem, też można było próbować wrzucić element, który jest bity na prasie z metalu, no to też ta maszyna to wychwytywała. Także elementem, który pozwalał dopasować ją do danego rynku, czy to był rynek niemiecki, czy to był rynek polski, to było dodanie tego elementu przelotowego i ustawienie odpowiednie tego elementu, który tutaj jest określony jako segregator monet. Też od razu, no tutaj każda rzecz jest opisana, mamy na przykład też pokazane nasze przetworniki, tak, to co jest tutaj na rysuneczku, tutaj może pokażę tak, żeby pasowało do rysunku, no zgadza się, tak, pasuje. No w ogóle trzeba podkreślić, że tutaj jakby wykonanie jest bardzo ładne i zresztą to też cechowało te lata 60. i 70. Akurat taki przykład, gdzie mamy głośnik, który jest stosowany w tej maszynie, a potem późniejsze odpowiedniki, prawda? Widzimy jakby różnicę gołym okiem, że tutaj jest kosz aluminiowy, jest na bogato, nawet jest specjalna pokrywka zasłaniająca element magnetyczny, a tutaj już jest element czysto dedykowany ekonomicznie. Co jest dalszym naszym ważnym elementem? No naszym ważnym elementem, jeżeli już tą monetę wrzucimy, no to jest sam nośnik. I tutaj jeszcze wyczerpię wszystkie rzeczy, które mam na tym stole. Wspomnieliśmy o tych płytach, także to jest właśnie taka płyta, która jest dedykowana do tych automatów i mówiliśmy o tych elementach, no właśnie jakie są problemy. No ja, jak tu widać, mam wypaloną specjalnie, miałem duży problem, żeby skolekcjonować te płyty, bo one są znacznie mniej chodliwe, że tak powiem, na rynku, więc wypalaliśmy sobie też celowo niektóre płyty, które nie miały elementu wyłamywalnego, wypalaliśmy sobie laserem u nas. Natomiast są takie płyty, które tutaj mam, akurat od pana Ryszarda dostałem wcześniej. Bardzo cenna płyta dla mnie, bo ona posiada sygnał testowy sinus, który można po prostu sobie odtworzyć i zmierzyć ustawienie, jak działa sama wkładka. Dodatkowo były takie czynniki, o których wspomnieliśmy, czyli były elementy wyłamywalne. I tu mam przykład akurat takiego elementu, który jest wielokrotnego użycia, tak? Że mogę go zamocować
i przerobić sobie taką płytę na stałe. No i mogę oczywiście to ponownie wyłamać, ale są też płyty takie, które mają na stałe wyłamywalny ten element i wtedy jednorazowo dokonuje się tej operacji. Kolejnym naszym ważnym elementem są wkładki. No i tutaj jeżeli chodzi o wkładki, no to ja nie mam niestety oryginalnej wkładki, pewnie też się znajdą. Ta szafa, którą dostałem, miała już jakby przerobioną kawałek wkładki UK4, o której wspomnieliśmy, miała przerobione, że doklejona była ceramiczna. I tutaj w tym wypadku to tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o płyty, to chciałem podziękować panu Ingo z Krakowa, który mi bardzo pomógł w skompletowaniu płyt. Po drugie, tutaj też właśnie z kolei Maciej Sacharko z naszego zespołu pomógł mi dopasować taki specjalny adapter, który sobie wydrukowaliśmy. No tutaj widać, że jeszcze były jakieś prototypy, tak? Pierwsza jakaś sztuka, potem było dopracowanie kształtu, żeby dało się go łatwo zamocować. No i ostatecznie jakby zrobiliśmy sobie takie mocowanie, w którym mogliśmy to osadzić w głowicy. Dodatkowo mamy element licznika, taki telekomunikacyjny licznik, który zlicza wszystkie impulsy i ten licznik po wrzuceniu monety i wybraniu utworu dokonuje zliczenia kolejnego impulsu. No właśnie, no i ostatnim elementem takim, który przejdziemy już do samej szafy, ale chcę powiedzieć, żebyśmy mieli wyobrażenie o całości, no to jeżeli mamy już naszą płytę, mamy naszą wkładkę, to już mamy źródło naszego dźwięku. No i teraz pozostaje nam jeszcze jedna operacja, którą powinniśmy zrobić, na razie pomijając mechanikę samą. No to żeby do głośnika doszedł dźwięk, no to mamy wzmacniacz lampowy w tym wypadku. No i tu widzimy jakby całą tą jednostkę, która była stosowana, czyli mamy po prostu klasyczny układ push-pull, tylko oparty na lampach, tak? Także technika, która wtedy dominowała i może jeszcze taka ciekawostka, zwłaszcza młodsi pewnie sobie tego nie mogą wyobrazić, ale jak widać tutaj nie ma żadnego pakietu elektronicznego. Generalnie wszystko jest montowane kabelkami i nie ma w ogóle płytki. No dwa czynniki. Jeden to by była dostępność płytek, druga no to wysokie temperatury, które też towarzyszą lampom, ale no teraz współcześnie oczywiście płytek się używa też i we współczesnych wzmacniaczach lampowych. No i co? Chyba najfajniejsza rzecz to przejdźmy w takim razie do szafy, także pozwolę sobie wziąć monety i tutaj mamy dwie szafy, tak jak wspomnieliśmy. Jedna z tych szaf, no to tutaj z kolei podziękuję Szymonowi Zbyrowskiemu, który przywiózł tą szafę i znalazła się w Polsce. Ta już powiedzieliśmy, że jest od Leszka, któremu też dziękujemy. I mamy dwa modele, no z czego ta jest w pełni oryginalna, ta jest już przerobiona pod bardziej współczesne rzeczy. I powiedzieliśmy o tej monecie, więc mamy tak. W tym miejscu mamy wrzutnik. Tutaj mamy dorobiony wrzutnik już pod te monety, które stosowaliśmy. I korzystając od razu z kluczyków, to może zajrzyjmy sobie do środka. Czyli otwieramy sobie szafę po obu stronach. Taką operacją. No i w tym momencie możemy zajrzeć do środka, co tam jest. W środku mamy widoczny cały ten mechanizm, czyli widoczna jest ta rynienka spustowa do monety. Jeżeli moneta przechodzi przez ten otwór tutaj, to ona wpada do środka i to może ten etap pokaże, żebyśmy działali po kolei, czyli to co zobaczymy, no to wykrycie, że można wybrać utwór. I tutaj właśnie jest taki indykator. No i teraz wrzucam tą monetę. I jak widzimy, zapaliła się ta lampka. To sygnalizuje, że można wybrać jakiś utwór z tych, które tutaj są pokazane i nastąpi dalsza operacja. Tu może jeszcze taka ciekawostka, to, że różne były systemy i tak, powiem szczerze, że praca osoby, która wkładała płyty, układała to, żeby to było w kolejności, naprawdę była wymagająca i tu widzimy tak, po tej stronie, która tutaj jest, celowo też zamieściłem to, mamy umieszczone karteczki. Całą trudną pracą jest to, żeby sobie ponumerować te karteczki, żeby się nie pogubić w kolejności, bo naprawdę wyjęcie i włożenie płyt, nawet jak się ma je ponumerowane, zajmuje dobre pół godziny. I tu widzimy takie karteczki wydrukowane dodatkowo jako na maszynie do pisania, no bo wtedy jeszcze nie było takich luksusów. Te karteczki, które tu mi Leszek mówił, to są oryginalne
które były dostarczane razem z szafą, także to jest ta najbardziej oryginalna wersja karteczek, jaka była razem z szafą. A tutaj widać akurat moje próby, jak się przymierzałem do umieszczenia, bo powiem szczerze, że się zainspirowałem, bo może nie wszyscy wiedzą, ale maszyna ta tutaj, automat muzyczny, który mamy, też zdobyła Złotą Palmę w jednym z filmów. Der Mann ohne Vergangenheit. To jest film, w którym ona brała udział, jest takim ważnym bohaterem tego filmu i tam się zainspirowałem, bo tam już było zachodnio, bogato i generalnie były dodane takie karteczki, na których były już obrazki. Podejrzewam, że tam nawet mogły być to fragmenty wyciętych kopert z płyt, bo też pewnie byłby problem, żeby wydrukować. Więc ważny czynnik, ponumerowanie tych płyt i ułożenie tego, to wszystko działa na tej zasadzie, że tutaj wyjmujemy taki pojemniczek, w który wsuwamy te karteczki i po prostu po kolei musimy sobie te karteczki powkładać, przygotować. To jest ważny czynnik i zajmuje to sporo czasu. No i opuszcza się to w dół. No i mamy tutaj wtedy cały kompletny opis, który musi się pokrywać z tymi płytami. No i wrócimy do środka, czyli mamy całą tą naszą listwę, na której umieszczone są płyty. Tu się mieści 50 płyt, czyli mamy 100 stron do odtworzenia. I co się dzieje dalej? W momencie, kiedy naciśniemy któryś z przycisków, tu mamy całą taką listwę, która jest widoczna w tym miejscu. Na tej listwie tutaj każdy kołek odpowiada za położenie głowicy w miejscu, w którym ona ma się zatrzymać i na tej podstawie ona wykrywa pozycję, w której jest płyta. Na każdym rzędzie z tych listew, czyli tutaj w tej pozycji, widzimy takie przełożenie i w tej, są dwa mechanizmy, które w momencie, jeżeli którakolwiek z tych kołków jest podniesiony, ona się opuszcza i wtedy daje informację maszynie, że zacznij szukać płyty. I ona wtedy zaczyna przesuwać się w lewą lub w prawą stronę i dąży do tego, żeby uderzyć, no właśnie, ważne hasło, które tutaj nie możemy go pominąć, to jest właśnie kołek. I mówimy tutaj o operacji kołka, wysunięcia kołka i zbicia kołka. I o co chodzi z tym zbijaniem, bo to może być nieczytelne, jeżeli ktoś czyta instrukcję serwisową. Chodzi o to, że w momencie, kiedy maszyna zacznie odtwarzać, ona po odtworzeniu tego utworu, w momencie jak dojedzie do tego miejsca i zaczyna odtwarzać, ona musi zbić ten kołek, żeby wiedziała, że zakończyła odtwarzać tą płytę. No i wtedy nie powtórzy utworu, tylko zacznie potem dalej odtwarzać. Widzimy tutaj cały ten mechanizm głowicy, który tutaj ma takie ważne elementy, które powinniśmy wyszczególnić. Może nawet pokazałbym bardziej w tej maszynie drugiej, bo tu będziemy mieli to odkryte, bo nie ma tej osłony zamontowanej. W tym miejscu, które tutaj jest, pozwolę sobie ruszyć, widzimy, że to jest nasza głowica, która tutaj odtwarza. W niej są zamontowane dwie wkładki, no bo mamy dwie płyty, tak? Znaczy mamy jedną płytę i dwie strony, więc jeżeli wybierzemy stronę A, to ona się przechyli w tą stronę. Jeżeli wybierzemy stronę B, to ona się przesunie w drugą stronę. Dodatkowo są mechanizmy, które odkładają tą głowicę, także w tym momencie, jak ja nawet próbuję ją popchnąć, to ona wraca do pozycji spoczynkowej. To jest cały taki mechanizm krzywek, to chciałem akurat pokazać, bo też jest to ładnie technicznie zrobione. Oczywiście w tej serwisówce tu mamy wszystkie schematy. Co powiedziałbym, że jest bardzo ciekawie zrobione, to, że zarówno są takie schematy, w których jest pokazana główna topologia i jest rozpisana jakby pozycjonowanie tych procesów, które są, jak są też i pełne schematy, w których mamy jakby wszystkie szczegóły techniczne, więc jest to bardzo mądrze zrobione, że w zależności od prezentowanej informacji jest jakby wszystko opisane i zarówno można patrzeć na schemat względem głównej topologii, jak można wejść w szczegóły i doszukać się jakiegoś elementu. Schemat, który chciałem pokazać tutaj, to jest właśnie to, o czym rozmawiamy, to naprawdę też jest pięknie to rozrysowane, jeżeli chodzi o model kinematyczny, mechaniczny tego. Ten model dokładnie nam opisuje to, co mówiłem tutaj na przykład o tej głowicy, to ona jest tutaj pokazana i każda z tych krzywek, które znajdują się w katalogu i są tutaj pokazane, ona tu jest umieszczona, więc naprawdę dokumentacja jest zrobiona
bardzo profesjonalnie. Są też główne elementy jakby ustawienia tego początkowego rozrysowane. Tutaj mamy pokazany ten element, gdzie jest ta listwa z kołkami i to, co powiedziałem, że każdy kołek się podnosi i wtedy się aktywuje ten WB, to jest właśnie ten włącznik, który pokazuje, że wózek ma zacząć jeździć, tak? Więc dokumentacja jest wzorcowa. Otwarcie powiem, że no można ją pokazywać jako przykład dobrze zrobionej dokumentacji, zarówno tej wykonawczej, jak i tej dokumentacji takiej dla serwisu czy dla konsumenta. No i tak, no i w momencie, kiedy tutaj mamy już ten mechanizm, to w momencie, kiedy dokonamy wyboru, to teraz to pokażę, to podniesie nam się jeden z tych kołków i ważnym elementem jest to, że wtedy z tyłu mamy usytuowaną takie widełki, które nam tą płytę przesuwają do przodu i ona jest pobierana, no i tak jak powiedziałem, ta głowica potem wybiera właściwą stronę i myślę, że to najlepiej będzie widać, jak po prostu potem będą zbliżenia wykonane. Więc co, nie ma co więcej gadać, po prostu wybierzmy coś. Czyli wybieram utwór 5 i w tym momencie, jak wybiorę utwór 5, to zobaczymy, że tu się jeden z kołków podniesie i nastąpi operacja, że rusza nam ta głowica i ona dojeżdża do punktu. Przeskoczyła, zmieniła stronę i teraz pobiera płytę i gra muzyka, tak? Tutaj nawiązując do tego, co było powiedziane, szafa gra. Ważnym elementem jest to, że w momencie, kiedy ona dojdzie do końca, a ja tutaj wymuszę teraz tą operację, jest to, że musi jakoś odłożyć tą płytę i jest przewidziany wyłącznik, który pozwala też wymusić tą reakcję, czyli teraz wybieram operację, żeby odłożyć tą płytę. No i w tym momencie mamy ten czynnik, gdzie ona odłożyła tą płytę i z racji tego, że nie ma kolejnych utworów, no to wyłączyła się, wyłączył się też wzmacniacz i przestała grać. No i może, żeby było trochę bardziej aktywnie, to ja pozwolę sobie już, no jeszcze raz może pokażę z monetą, tak? Czyli znowu wrzuciłem monetę, zapala się nam lampka i wybieramy utwór. I znowu widzimy operację, że głowica przejeżdża. Tutaj też jest celowo jakby widoczna z góry. No dobrze, no i teraz tak, element, który jest tutaj ważny też, no to znowu wybraliśmy tą płytę, która akurat jest krzywa. Natomiast tak, element, który jest ważny, to skończyliśmy odtwarzać, zatrzymuje się nasza głowica i czeka po prostu na dalsze zadania, jeżeli wybierzemy monetę. No i teraz może jeszcze pokażę, co jest z tyłu tego automatu. To tutaj mamy sytuację następującą. O, że mamy tak, to jest instrukcja, żeby nie robić tego, co ja zaraz zrobię, czyli żeby nie otwierać, musimy kluczyk użyć, żeby nie otwierać drzwiczek, jak jest włączone do sieci, ale tu zakładam, że jesteśmy inżynierami, więc możemy sobie na to pozwolić. No i co mamy w środku, tak? No w środku widzimy właśnie ten segregator monet, który pozwala nam wybrać. Tą monetę tutaj jest taki specjalny blaszany kosz spustowy, który w momencie, kiedy moneta by się zacięła albo od razu jest odrzucana, to ona tutaj tym otworem jest wyrzucana jako odrzucona moneta. Dodatkowo możemy sobie pomóc takim specjalnym spustem, który pozwala nam wymusić operację wyrzucenia monety, jeżeli się jakoś nieszczęśliwie zablokowała. W środku mamy ten wzmacniacz lampowy, który wcześniej widzieliśmy i dodatkowo jest ten główny transformator zasilający. No i właśnie, tu widzimy tą część frontową, która jest za materiałem schowana. Jest nasza kieszeń tutaj na monety, które zarobiliśmy, tak. Ona jest celowo, dodatkowo ma osobny zameczek, żebyśmy mogli ją sobie otworzyć. Zaraz. Coś mi się przyblokowało. O, no i tu mamy nasz
bieżący urobek. Jak widać, dużo się nie bawiliśmy, więc nie zarobiliśmy. Natomiast dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli otworzymy sobie te drzwiczki, to wtedy możemy wysunąć tutaj, pokażę, o tutaj da się wysunąć ten element, który jest z tyłu. Jest to celowo zrobione tak, że to nam zwalnia ten mechanizm, który nam pozwala wyciągnąć kolumnę. O. I tu mamy kolumnę, która oczywiście ma jakiś zapas kabla i tą kolumnę możemy sobie wyciągnąć i w dowolne miejsce rozstawić szerzej. No tak jak powiedzieliśmy, tutaj w tej wersji jest to wersja monofoniczna, natomiast dodatkowo jest też możliwość dołączenia dodatkowych głośników przez te gniazda i jest to też tak przemyślane, żeby w momencie, kiedy wyjmiemy sobie tą kolumnę, dodatkowo mamy inspekcję wzmacniacza. Tutaj nie wiem, czy będzie widać, ale to możemy sobie zajrzeć. O, celowo jest dodana bardzo sprytnie tutaj szybka, przez którą możemy też zajrzeć do wzmacniacza i zobaczyć na pierwszy rzut oka, żeby wykryć jakąś usterkę. Być może widać wtedy jakiś element, który jest uszkodzony i wtedy możemy też jakąś prostą diagnostykę zrobić, żeby zobaczyć, jak to działa. Tutaj jest to, o czym wspomniałem, czyli mamy regulację głośności, mamy odłożenie płyty, no i dodatkowo bezpieczniki te główne, które zabezpieczają nam urządzenie. I może ostatnia taka ciekawostka, która ta jest warta zwrócenia uwagi, to jest to, że tak jak wspomnieliśmy tam, automaty często pracowały w trudnych warunkach. I to jest element, właśnie tak przyjechała do nas ta maszyna, którą tutaj mamy. Czyli zamiast materiału był taki panel stalowy na froncie zamocowany, no, który zabezpieczał przed właśnie bardziej impulsywnymi. Myślę, że ta wersja z powodzeniem by się w Jugosławii sprawdziła względem tego, co przytaczaliśmy. No i tak jak tutaj wspomnieliśmy, ta druga maszyna była tak mocno zdekompletowana, że została przerobiona i tutaj ona jest zrobiona w wersji, gdzie obsługuje tutaj już wkładki co tam można sobie zobaczyć i ona dodatkowo ma też zaimplementowany wzmacniacz nasz i są inne głośniki, także to już jest wersja bardziej współczesna, powiedzmy, że po faceliftingu, tak? I no myślę, że to byłoby wszystko. Tą maszynę jeszcze muszę ustawić do końca, natomiast mechanizm tej maszyny, podsumowując, jest bardzo złożony, naprawdę zarówno jeżeli chodzi o dokumentację, jak i samo opracowanie tego mechanizmu. Uważam, że jest to coś, co wymagało wiele wysiłku i też nie każdemu po prostu by się to udało. Także warto o tym wiedzieć, że my jako też jeden z nielicznych krajów produkowaliśmy takie szafy i cieszę się, że teraz mieliśmy okazję je pokazać. Też ona była z nami na targach w Monachium i jakby spełniła tą samą funkcję co 50 lat temu, czyli wiele osób z niej korzystało, oglądało ją i mieliśmy naprawdę pokazać okazję, ciekawy fragment historii tutaj naszej polskiej elektroakustyki. Udało się nam temat podsumować. Myślę, że przynajmniej w jakimś zarysie opisaliśmy modele i przedstawiliśmy temat poglądowo. Ze swojej strony jeszcze chciałem podziękować bardzo Adamowi Stankiewiczowi, który pomógł mi przy tym egzemplarzu, gdzie sam miał problemy zdrowotne, a ze mną bardzo dużo czasu spędził i czyścił te urządzenia, także cieszę się, że mamy tą historię nie tylko opowiedzianą, ale też i mogliśmy ją zaprezentować na żywo. No i cieszę się, że dzisiaj się spotkaliśmy. No, dzięki temu nasza wizyta, ponieważ tak jak mówiliśmy, ciężko byłoby te dwa sprzęty przywieźć do nas do Łodzi. Tak, to szafa muzyczna nie jest już taka mobilna. Tak jest, jednak te 120, chociaż jest na tutaj tabliczce 125 kg, więc pewnie jakaś wersja wzmocniona. Ale wracając do może innego tematu, tak jak pan kiedyś nazwał mnie tutaj, pan Wojtas, że jestem archeologiem foniki, odkrywamy różne stare tematy i chcielibyśmy wrócić do
tematu dotyczącego gramofonów i to gramofonów Adam, który miał być silnikiem i liniowym, i silnikiem krokowym, który miał się nazywać SNB 90, czyli silnik napędu bezpośredniego. Dlaczego 90, to nie wiemy. Były jakieś tam opisy, nieopisy w instrukcjach serwisowych, no i nie tak dawno nasz znowu też znajomy i redaktor też wydawnictwa tutaj Technik znalazł w internecie na jakiejś aukcji, ktoś oferował płytki elektroniczne. Zaczął się im przyglądać i tak stwierdził, że chyba jest to podobne do takich płytek, jakie by były używane w fonice, a na pewno było tam T4, więc produkcji foniki. Wysłał zdjęcia Maćkowi Tułodzieckiemu, czyli redaktorowi naczelnemu. Do mnie również wysłał. Maciek stwierdził, że tak. Ja zacząłem grzebać w papierach. Znalazłem, się okazuje, schemat ideowy tego gramofonu, tego silnika i jak najbardziej były to te płytki. Także dzięki niemu kupione są płytki i silnikowe i płytka sterująca, elektroniczna. Są lekko uszkodzone, bo były jakby polane kwasem prawdopodobnie siarkowym, przynajmniej tak z zapachu wynika, ale te płytki prosił, żeby przekazać Unitrze nowej, czyli 2 płytki dostaje pan Adrian, czyli to są silnikowe płytki, które są, tak wyglądają. Najbardziej jest logo T4, więc była jakaś przygotowana i to przez Tenorela, przez Torala chyba przygotowywane przez Torala. I tu jest płytka sterująca też i też z oznaczeniem Toral T4. Także te płytki te są w dobrym stanie, nic nie jest zniszczone, natomiast te tutaj jest uszkodzone, są ścieżki, ale ponieważ moje egzemplarze były dokładnie tak samo uszkodzone, no, znajomy nasz tutaj wspólny, pan Wojtek Tyluś, zwany Tytką popularnie, naprawił je, ponieważ dało się, także tutaj dołożył te ścieżki, poprawił, a tutaj dołożył drucik, gdzie było łącznie z oczkami, więc ta płytka jest sprawna i jak najbardziej powinna działać. Więc mamy jeszcze takie. Te płytki Konrad przekazał w moje ręce, żebym w momencie, kiedy odnajdę konstruktora, przekazał mu je jako konstruktorowi tego silnika. A podejrzenia są następujące. Pan Marek Stasiłowicz, który pracował wtedy na Wydziale S, czyli tym specjalnym, i oni projektowali Adama, powiedział, że on to projektował silnik liniowy, czyli tak naprawdę wzorował się mocno na silniku Fischer Studio firmy. Natomiast silnikiem krokowym zajmował się pan Ryszard Roczek i no nie mamy do niego dojścia. Jeżeli ktoś ma jakiś kontakt z panem lub będzie słuchał może pan Roczek naszych tutaj wypowiedzi, to prosimy o kontakt bezpośrednio, powiem najlepiej przez pana Brzezińskiego. To, co udało mi się znaleźć w moich szpargałach, dokumentach, to jest oryginalny schemat ideowy do góry nogami silnika SNB 90. Czyli widać te same oznaczenia cewek, również rezystorów i tak dalej. Więc to jest ten silnik. Datowany jest to 82 rok i pan właśnie Stasiłowicz stwierdził, że podpis tutaj, który figuruje, to jest prawdopodobnie pan Roczek. Także przekazuję nowej Unitrze lub obecnie już nie takiej nowej, tak, w wieku powiedzmy średnio dojrzałym. I jest nadzieja, że państwo ten silnik odbudują. Tak. Przynajmniej tak. Reaktywacja. Być może, że się uda na bazie tego zbudować coś, co będzie działało. Wiadomo, że to nie będzie w 100%. Być może, że wypłyną jakieś dodatkowe materiały, może wypłyną dodatkowe elementy, gdzieś ktoś znajdzie, więc dziękuję przekazuję. bardzo.
Zbieramy takie rzeczy, no, jest parę tematów, które teraz badamy i rozwijamy, także będą dochodziły nowe, natomiast to jest na pewno ciekawy wątek, który warto będzie zbadać, także jeżeli zbadamy tą ideę i nawet nie trafi do jakichś dalszych prac, to się podzielę, że tak powiem, wynikami, czy układ udało się uruchomić. No tak. I będziemy mogli się tym podzielić. Tak jak się spojrzy, w sumie ta idea jest bardzo zbliżona do waszego silnika, tylko tam jest więcej cewek, więcej magnesów. Tak. Tutaj były 4. Tylko. Dokładnie, tak jak tutaj widać. Nie wiem, czy padło to tak dla pewności, powtórzę tak, bo jeśli dobrze zrozumiałem, to pan Konrad Klekot, tak? Kupił fizycznie te płytki. Fizycznie, tak. Konrad Klekot, także dziękujemy mu. On zresztą na nie trafił, no, wstępnie zweryfikował, a później właściwie Maciek od razu potwierdził, że jak najbardziej, a ja w momencie, kiedy znalazłem te rysunki tam u siebie, to stwierdziłem, że to się zgadza, czyli i oznaczenia cewek L1, L2, L4 i tak dalej, również rezystory, wszystkie, które tutaj mają być wlutowane, wszystko się zgadzało. Więc super. Na 100% jest to oryginał. Bardzo się cieszę, I że to taką... nieużywany, Jakby czyli nos tak zwany, tak? Życie pisze najciekawsze scenariusze, także mam nadzieję, że uda nam się uruchomić ten silnik i jakby podzielić się informacjami. Bardzo duże wyzwanie. Ja bym się nie podjął na pewno. Od razu mówię. Także będziemy działać dalej. Dziękujemy. I dziękuję jeszcze raz bardzo za dzisiejsze zaproszenie spotkanie. Również. Było mi miło gościć. Bardzo dziękuję. Tak. I to już koniec tego bardzo długiego odcinka. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję panu Adrianowi Krupowiczowi za pomysł i realizację, panu Pawłowi Cendrowiczowi, panu Ryszardowi Dziworskiemu, panu Jerzemu Wojtasowi. Zostałem też zobowiązany, by podziękować Konradowi Klekotowi za czujność i zdobycie tych artefaktów związanych z gramofonem Adam. Apeluję też do pana Ryszarda Roczka lub osób, które być może oglądają nas teraz, a znają go, proszę o kontakt. Być może uda nam się zrealizować coś ciekawego w związku z tym Adamem, z tym gramofonem. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia! Jest 100. odcinek i historyczna chwila, bo mamy nowego kamerzystę, który tutaj pełni nowe funkcje. Także fajnie, bo się integrujemy bardziej. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, że uważam, że to jest ogromne osiągnięcie, zapał i szczerze naprawdę panu gratuluję tego, że udało się trzymać ten poziom, wypracować tyle cennego materiału, który już zostanie na zawsze. I skromnie chciałem tutaj, żebyśmy... Płyty gramofonowe mają tą dobrą cechę, że nie giną. Znaczy mój kolega ostatnio mówił na zlocie takim Vinyl Alliance, mówił, że gdyby planeta wyginęła, zmieniła się tutaj środowisko życia, organizmy nie istnieją, to prawdopodobnie jednym z nielicznych elementów byłoby to, jakby kosmici tu wylądowali i odkryli płyty gramofonowe, to by posłuchali, tak? Bo jednak płyta gramofonowa ma to do siebie, że się szybko nie niszczy. Przetrwa 100 lat albo i więcej. Albo i więcej i dlatego drugą ważną cechą i fajną jest to, że można napisać na niej dedykację, więc chciałbym, żeby taka właśnie dedykacja dzisiaj powstała. Także bardzo, bardzo panu dziękujemy. Naprawdę gratuluję. To jest kawał cennej i ocalonej historii i dobrze ukomentowany. Znaczy, bardzo dziękuję. To wszystko się zaczęło tak trochę przypadkowo, ale jakby efekty są niesamowite, bo ja mogę spotykać takich ludzi jak panowie,
dowiadywać się tych wszystkich, tych wszystkich ciekawych historii związanych z tym sprzętem, który gdzieś tam kiedyś w domu stał, a teraz naprawdę jakby można tego dotknąć i też jakby no super sprawą jest to, że ja mogę tutaj być w tej nowej Unitrze i w jakiś sposób w tej odbudowie uczestniczyć, bo też od samego początku bardzo mocno trzymam kciuki i cieszę się, że się udało, że firma już liczy sobie wiele lat i jest już mocna na rynku. Tak, no to też ci wszyscy spekulanci, którzy tam życzyli nam szybkiego końca, są rozczarowani, tak? Ale to właśnie o to chodziło, także tak, no to już się dzieje i piszemy dalsze rozdziały. I niech się dalej smucą. Jak najbardziej. Dziękuję Dziękujemy. bardzo.